Witam serdecznie, witam, Marcin Easy Rider z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy odcinek, już tam pewnie widzieliście wcześniejsze odcinki z Sokołem 1000, z silnikiem, który kupiłem i co tutaj się dzieje na vlogach, to mam nadzieję, że byliście, a jak nie, jak jesteście pierwszy raz, to serdecznie Was witam. Dzisiaj Wam chciałem pokazać części, które udało mi się zdobyć do Sokoła 1000. A już jest blisko kompletu. Jakichś tam szczegółów brakuje, ale myślę, że już zacząć można jakieś skręcanie, pasowanie no i żebyście to po prostu też zobaczyli, nie? I chcę się Wam tym podchwalić, tym moim szczęściem, bo jest tego coraz więcej. Już widać jakby światełko w tunelu, że ten Sokół 1000 niedługo wyjedzie. Silnikiem też się zajmiemy za jakąś chwilę. Też będę chciał go najpierw umyć, rozkręcić i ruszy też remont tego silnika przepięknego. Ruszam też z koszulkami. Zleciłem projekt właśnie taki, żeby była koszulka z tym silnikiem Sokół 1000 36 224 powrót legendy. No i tu Wam chciałem pokazać, jest pięknej urody rama, tutaj mamy tutaj różne znaczki, odkówki, fajnie to wygląda. To jest rama właśnie z tych lat, czyli właśnie 36 i w górę do 39. One się okazuje, że miały tam jakieś różne niuanse. No ale to wszystko jest tak, jak powinno być. Zobaczymy tutaj, czy gdzieś tutaj są jeszcze... Cześć Grzesiu, Grzesiu tu jest, Grzesiu skręca magnes, który dostaliśmy tam od firmy Maton na poszukiwania złomowe. Pomożesz mi z tą ramą? Tak, bo to jest ciężka. Tak, pomogę. Ciężki fant. Co prawda doktor powiedział więcej jak 20 deko. Nie, ale nie, przewrócimy, tylko bo ja chcę zobaczyć tutaj te odkówki gdzieś tu są. Chyba z tej strony, czekaj. A, tutaj jest. Tutaj coś mamy. Tutaj są jakieś takie ładne numerki. Tutaj coś tam. Ktoś tam namalował. Ale, tutaj. No. Na razie ja jej nie będę piaskował. Będzie sobie w takim rdzawo, to jakieś resztki farby kolorku. I dopiero jakby będzie wszystko poskręcane, to dopiero dam do piaskowania, ale też chciałbym też tą serią filmów też może uświadomić trochę ludzi, bo dodaję dużo filmów z motobazarów, gdzie często motocykle są właśnie w takim stanie, tak? Czyli jest rama, jest jakiś silnik, jest jakiś przód, jest zbiór części. No i wiele osób, ja kiedyś też zresztą tak miałem, że nie widziałem tego, że to za chwilę może powstać taki motocykl, nie? I ktoś się dziwi, dlaczego to tyle kosztuje? Dlaczego taka rama kosztuje kupę kasy? No. I dużo ludzi się dziwi, więc może będzie okazja, żebyście zobaczyli, jak to powstaje i mam nadzieję, że za jakiś czas będzie to, ten Sokół będzie jeździł i śmigał i cieszył właściciela. Tutaj stoi jakiś kolejny projekt WL-ka z piwnicy, ale to też sobie możecie zobaczyć ten film, jak kupowałem tą WL-kę. No i co tutaj jeszcze mamy? Mamy podłogi. Są dwie podłogi. Tam jakieś gumy też do tego mam. Jest kierownica. Kierownica jest taka wielka. Przymierzę tutaj jak do WL-ki w porównaniu z WL-kową. O matuchno. No jest różnica. Zobacz Grzesiu. Widziałeś? No tu jakieś założenie to było, tak? Nie no, to pokazuje, że to jest też, że Sokół jest po prostu większym motocyklem, nie? WL-ka jest 750. Teraz musimy te części gdzieś sobie potem. Tutaj mam zbiornik. Tu jest zbiornik. Zbiornik to już jest też ten nowszy. Czekaj, sobie jakoś to założymy, on tu wejdzie. Zbiornik to sobie wejdzie. Zbiornik ma dwa wlewy i ma tutaj miejsce na taką pompkę. A ja już gdzieś te rzeczy... tutaj Wam jeszcze pokażę różne jakieś takie pierdółki, które mam. Tutaj mam sygnał
firmy Magnet. I tutaj mam dwie podstawki, to jest podstawka przednia, tylna, tak jak w wersji kanadyjskiej WL-ki. Tutaj są te śmieszne dwa haczyki. Tutaj mamy te amortyzatory cierne do przedniego zawieszenia. Tutaj jest ta sztyca, pięknie sygnowana CWS. No i tutaj jest do zmiany biegu, tu mam jakąś cewkę, tu mam puszkę akumulatora. Szukam jeszcze tej lampy Boscha przedniej, tu mam jakąś tylną taką. Ale to jeszcze jest do skompletowania. Lampę to może zawsze na końcu. Tu jest mocowanie lampy. Aha, i tutaj mam jakieś jeszcze fanty właśnie do... Co, Grzesiu? Zerkam. Chcesz już usiąść Zerkam na Sokoła? skromnym wzrokiem. Patrzę, że... Co? I patrzę To na jest problemy, siedzenie które, się chyba. na problemy, które będziemy już Czemu? Nie pasuje coś? mieli. Co tutaj mam? A, tutaj mam, patrz, kranica. Dobra. Nie, tam jest... Ślepy jestem i Wszystko zauważyłem, że tu jest... Patrz jaki kranik. Są takie dwa kraniki. Otwarte, zamknięte. No, stary miał być. OZ. No ale no kranik jest nowy, no. Może ktoś z Was ma gdzieś na półce, na strychu po dziadku taki kranik, nie wiedział do czego jest i chce mi go może odsprzedać. Nie? Grzesiu, ty u Tak, siebie spatrzyłeś w szopie? Tak. Jest swoją szopę zburzyłem już. Nie zburzyłem, będę burzył. Będziemy z Maćkiem szukać, co tam Szukać skarbu. ciekawego jeszcze nasz dziadzio schował. O, jest drugi, patrz, drugi kranik. No dobra, kraniki to jeszcze. Właśnie, często tak jest, że w tych gdzieś szopkach gdzieś coś tam leży. Ja wczoraj w ogóle robiłem porządki. Na półkach, widziałeś, nie? Tak. Dało się I, zauważyć. Pozbierałem dużo jakichś części, różnych gratów, narzędzi, które będą na wyprzedaży, więc ten live wyprzedażowy się już niedługo... Patrz, widziałeś jaki tutaj jest? Ciekawe z której to strony jest. Przykręcasz, żeby się nie odkręcił, wiesz? Ale numer. Nie wiedziałem do czego to pokrętełko. Czekaj, bo ja tu jeszcze mam... A tu jest drugi. A tutaj jest pompka. Widziałeś? I tylko teraz nie wiem, czy to jest lewy, czy to jest prawy. I tutaj odkręcasz sobie. Czekaj, odkręcasz i sobie możesz podpompować chyba. A, zobacz. Widzisz, jest okej. Hops. Hops. O, kolega Mariusz dzwoni. Sekunda. Halo, halo. Czekamy na ciebie. Jesteś? Ja i Łysy i widzowie tu czekają na Road Kinga, żeby zobaczyć jak Road King wygląda. Dobra. Dobra, to czekamy. Hej. O, właśnie, bo tam wczoraj jeździliśmy, nie? Czy nie? Przedwczoraj jeździliśmy Fatboyem i Mariusz był Road Kingiem, a ja z tego wszystkiego, jak byłem tam w salonie Harley'a, że zamykają ten salon Harley'a, tyle czasu tam spędziłem, że nagle się zapomniałem go nagrać. Ty zobacz, tu jeszcze coś jest. To wygląda jak kranik. Nie tutaj? Ale dziwne to, no. Dziwne konstrukcje. No zobaczymy, no. Dobrze, że dużo ludzi takich się znalazło, którzy tutaj różne... O, a tu jest zębatka do kąpniaka i ona idzie na zewnątrz. Nie no, ja już widzę tego Sokoła, już widzę jak będziemy jeździć, co? Tak. Jeszcze kosz i w Po koszu. podwórku. Będę cię woził w koszu. O, to ja już się nie mogę doczekać. To jazdy w koszu. Strój muszę sobie znaleźć odpowiedni. O, tu mam taką nakładkę CWS-a na ten magnet. Zobacz.
Zobaczymy to. No, będzie fajnie, będziemy tu jeździć, mam nadzieję. Będę na pewno więcej jeździł niż WL-kami, bo WL-kami to prawie w ogóle nie jeżdżę. O. Tutaj coś jeszcze mamy. I co? Kręcasz? Co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze coś mamy. Taki wałeczek. Mamy tą sprężynkę. I tu jest sprężyna. No dobra. I teraz potrzebujemy jakiegoś zdolnego mechanika, który tu przyjdzie i to poskłada. Co? Czy my to damy radę? No my to nie damy tego rady. Najlepiej jak już kto? Tutaj Rysiu Brodziak. Wieczorami będziemy. Myślałem, o, wieczorne live'y przy składaniu sokoła. Ty, to by było, nie? Wieczorne opowieści. Wieczorne opowieści dziwnej treści. Czekaj, przymierzmy może chociaż tak te... Czekaj, bo tu będzie tylny błotnik. Tylny błotnik będzie jakoś tu. Tu będzie przedni błotnik. Aha, bo ten tylny ma jeszcze, widzisz, on ma zawias i... No... Zawias. I ma tutaj strukturę nawet. No. I tak to... Prawie złożony. Prawie złożony, no można odpalać. Można odpalać. To trzeba jeszcze też muszę do regeneracji. Tutaj mam gaźnik fajny. Gaźnik na licencji. PZ Inż Warszawa. Gaźnik jest zregenerowany i gotowy do jazdy. To już jest jedna rzecz, chociaż która jest gotowa w tym Sokole. Dobra, zobaczymy co ten silnik będzie. Zaświećmy, o. I to już jest taka nowsza wersja silnika, bo w tych starych wersjach tu jeszcze jest taka dziurka i ten olej jeszcze zasuwa. I dlatego te zbiorniki mają jeszcze tutaj jakby więcej tych bolców i trzeba... No myślę, że jest cięższy w tym, bo tam co ileś tam kilometrów trzeba to podpompowywać. No, tak to tutaj to wygląda. No na razie jest to zawalone tutaj syfem. No tutaj ta zębatka, zobaczcie jak ona tu pracowała. I słuchajcie, ten motocykl, bo ja mam do niego, jego historia tu jest tego silnika przynajmniej, nie? Bo my odbudowujemy konkretnego Sokoła. No ja dlatego też się cieszyłem, że ktoś z widzów do mnie zadzwonił, że i jakby ta historia cała i ten motocykl jakby nie zginie w pamięci i to nie jest taki kupiony na bazarze nie wiadomo jaki egzemplarz, tylko tutaj wiemy dokładnie co z tym było. No ja liczę też, że ten silnik będzie w dobrym stanie, bo zaraz wam powiem. Oprócz tego dowodu, czyli mam książki pojazdu, mam tu jeszcze takie pisemko z 59 roku i tutaj obywatel Tadeusz, Ośrodek Badań Transportu Samochodowego Warszawa. Nawiązując do pisma obywatela z dnia 17 sierpnia 59 roku, komunikuje uprzejmie, że motocykl CWS Typ 1100 cm M111 wyprodukowany przez Państwowe Zakłady Inżynierii jest niewątpliwie zabytkowy i byłby cenny jako eksponat muzealny. Instytucją kompetentną w tej sprawie jest Muzeum Techniki Warszawa Pałac Kultury i Nauki. Odpis otrzymuje Muzeum Techniki Warszawa Nauki dyrektor inżynier Ługowski, a tutaj dyrektor magister inżynier A. Jaśkiewicz. No i spławił tam kolegę obywatela, który chciał Wiem, że dalej było też pismo do Muzeum Techniki, ale Muzeum Techniki stwierdziło, że już mają taki motocykl i oni już tam nie za bardzo. Więc tutaj obywatel Tadeusz wraz z kolegą rozkręcili go. Silnik i koła. Czekajcie, ja mam tutaj też są koła do tego. Tam są koła do Sokoła. O, koła do Sokoła, ale się strymowało. Zostawili koła, no bo wiadomo, koła to do wózka, nie? Silnik na półkę, bo to amelinium, panie. Tego nie pomalujesz, to amelinium. A resztę, słuchajcie, na złom. Resztę na złom. Ten motocykl był, słuchajcie, w Gnieźnie, ale przed tym, bo był tak, w 54 został zarejestrowany w Cieplicach, Cieplice Śląskie Zdrój, teraz to jest Jelenia Góra
Pan Urbanek Stanisław. Ja próbowałem go namierzyć. Byłem w Cieplicach. Pokażę wam na koniec ten dom, jak wygląda ten dom, bo szukałem jakichś informacji, ale niestety nikt już pana Urbanka nie pamięta. W 56 pan Tadeusz zakupił Sokoła. A ciekawe w którym roku? A, jeszcze mam dowód rejestracyjny. Jeszcze jest dowód marki stary, jaka książeczka, nie? Prezydium Rady Narodowej. No, prawie jak teraz. Miał znak rejestracyjny PG0560. Numer silnika 2317. Sprawdź, czy tam jest taki, na pewno. Numer ramy 6885. Musiałbym po okulary iść. Nie będziesz widział? Starszy człowiek. 50 i patrz, do 59 on jeździł. I tutaj mamy opis techniczny pojazdu. 2 cylindry, 1100, nie wiem skąd on jest. Zbiornik paliwa 20, karter oleju 5 litrów, benzyna czysta. Wymiar świeci 18, instalacja 6V. Benzyna czysta, bez... No i tak to, o tutaj jeszcze książeczka jakaś pojazdu mechanicznego. Wycofanie z inwentarza, no taki stary dowód. O, czekaj, bo tu jeszcze były wpisane jakie opony. Był Stomil, Dunlop i Goodyear. Każda inna. Widziałeś już wtedy książkę techniczną. Każda, no ale 3 opony inne, nie? I tutaj jak właściciel opowiadał, to pamiętam jak ojciec tam, nie wiem, dostał jakąś kasę, gdzieś tam zarobił, a później za wszystko kupił sobie opony. I to 3 inne, bo nie było. Ale to były czasy, nie no, naprawdę. Takie to czasy były. Okresowe badanie, 56, no. No jest to super. I ja tego nie będę, bo nawet pytałem się w Urzędzie Komunikacji w Wydziale we Wrocławiu, no co zrobić, no bo ja rejestrując ten motocykl pewnie za jakiś czas, jak go skończę, no będę chciał go zarejestrować i będę chciał uzyskać właśnie żółte tablice zabytkowego. No i mówię, że mam takie coś, czy ja mogę to skserować i dać, a pani mówi nie, to lepiej niech pan to sobie schowa, bo my to zabierzemy i zginie. No więc to będzie u mnie na półce, będzie gdzieś jakieś, nie, gablotkę sobie zrobimy z Grzesiem. Tak, na półce z książkami. I tutaj sobie będzie dowód, motocykl z wózkiem, a my sobie, ja mam umowę, więc wystarczy, ta pani powiedziała, że wystarczy, znaczy no to wiadomo, że wystarczy, no wystarczy umowa i nie ma problemu, i biała karta, nie? Także tak to wygląda. Nie wiem, coś, Grzesiu, jeszcze chciałeś coś powiedzieć od siebie? No, nic nie będę mówił. O, a ja... No trzeba... Rozgadany dzisiaj Nie jest. daję ci dojść do słowa. Ja wczoraj zrobiłem taki odcinek z białą kartą, bo policyjnego Harley'a robimy, no i zaraz czekaj, Mariusz przyjedzie, to może coś nagramy z Mariuszem, nie? Coś z Mariuszem, no i nie wiem, czy coś tutaj, nie wiem jak do tego się zabrać, powiem wam, jakoś to jest coś... Po kolei, najlepiej po kolei. Po kolei, no. Może umyć silnik najpierw umyjemy. No i ktoś tutaj z Wrocławia musi przyjechać nam pomóc z tym Sokołem, żeby on jakoś powstawał. Będę się starał, nie wiem jeszcze jaki będzie format tych odcinków, czy będziemy coś tam robić. I może będą też takie live'y, bo ja czasami tutaj wieczorami sobie do mojego klubu, kawiarni, garażu, warsztatu przychodzę i odparam live'y, więc jak jesteś nowy, to kliknij gdzieś tam subskrypcję, kliknij dzwoneczek, to ci będzie przychodziło jakieś powiadomienie, że tu jest live i coś tam sobie będziemy może dłubać wspólnie. Ja jeszcze nie wiem. Znaczy na pewno. Uważaj tam Grzesiu na to. WL-kę mieliśmy odpalić też, nie? I jakoś, o, sakwy do WL-ki sprzedałem, bo też znalazłem, że mam 2 komplety zapasowych sakw. I tutaj jeden już kolega do mnie pisał, że chce takie sakwy. O, już mam takie sakwy. Znalazłeś. A tu są te same, tylko postarzone, to żeśmy trzymali w beczce z wodą i na słońcu i tak się fajnie postarzyły. O. No, to się fajnie zrobiło. No. Do Sokoła chyba sakw nie ma, nie? A, jeszcze nie mam tak, wiecie czego nie mam? Nie mam bagażnika, nie mam siodła i nie mam tego siodła pasażera, więc tych rzeczy mi brakuje mi lampy. No jakiś tam, mam jeszcze tam gdzieś różne śrubki, śrubeczki. No i co będziemy tam, może przyczepimy zawieszenie przednie, coś tu będziemy robić. Coś będzie się Załamany jesteś, widzę.
Informacja jeszcze dla wszystkich nowych jeszcze osób, które tutaj dopiero zaglądnęły, że za chwilę, bo za chwilę będzie 50 000 subskrypcji na kanale i będzie ten komarek do wygrania. Nie? Kolega Lucjan, czyli mój kot, ma tutaj, wybierze osobę, która wygra. Co, jest pilot? Nie. O, przyjechał kolega Mariusz. Dawaj tu do tyłu. Gdzie ty tak daleko zajechałeś? Ty? Żeby było słoneczniej. O. I zobacz, jak ty, tu jest wysoka kiera. Ile ty Mariusz masz wzrostu? 1,80 m. No i tak, wczoraj tam rozmawiałem z jednym kolegą. Nie, elegancko. Dla mnie akurat jest. Nie odczuwam. Jest mega wygodny. Zobacz, założyłem z tyłu oparcie. Aha, oparcie założyłeś. O, Oryginalne harley'owskie oparcie. super. Czyli jakbyś chciał jechać na wydłużony I bagażnik tył, jeszcze chyba, tak? Bagażnik. No, bagażnik, tak. tak? Siadasz wtedy z tyłu sobie No, to jest na szybko złączce, więc można to wsiągnąć. i robisz postawę jastrzębia. Ale małżonka bardzo prosiła. Zadowolona małżonka. Tak. No widzisz, my byliśmy w tym Harley'u, ja się nie ten. Jakoś się zagubiłem i nie włączyłem Fajnie kamery. w nim jedzie. Fajnie bardzo. I co jest fajne, na tych oryginalnych wydechach on nie jest głośny, nie w kurwę. Bo jednak jak jest, wiesz, taki, nie, no to przejedź się w trasę na głośnych wydechach. No. To nie będziesz swoich myśli słyszał. Wiesz, tam po mieście, żeby sąsiadów zirytować, to jeszcze owszem. Żartuję, to już jest... U mnie jest ktoś Sportstera ma i... O. I super są te Aha, zamykane to jest kupy. ten, to jest pompowanie, nie? To jest w ogóle bomba. Patrz pan, patrz pan. Ach, patrzaj, patrzaj. Co się dzieje? Nie? Się staje, to jest dodatkowe zabezpieczenie, bo nie ruszysz nim wtedy. Aha. I pompujesz. Pytanie, czy masz szczuplejszą babę, grubszą. Chłopa. Patrz, ile można nadymać. Tu musimy dać tylko jakąś tą tabliczkę, nie? Bo to te nasze tablice są za duże. Wysoko wtedy stoi. Wysoko, no wysoko, ale wiesz co, możesz też przejechać po jakimś krawężniku czy coś, to też jest fajne. No i zamykane kufry są zarąbiste. 28 000 mniej. Zamykane kufry, panie, to jest, ja już nie chcę z sakwami skórzanymi motocykla. Cyk, cyk, proszę bardzo. O, to są moje fanty? Tak, twoje fanty. Z drugiej strony też są twoje fanty. Właśnie, się obkupiłem w Apaluzie. Tutaj jeszcze tym też nie. Znaczy nie, nim nie byłem wraz w Oławie. Teraz w Oławie. A to ja chętnie sobie nim pojeżdżę. No, bo ma teraz, wiesz, wymienione ma klocki. Tylną opona jest nowa. Chociaż powiem ci, że mi się zarąbiło. A, to tamtym jest do wymiany lampa, bo ja kupiłem taką lampę LEDową i trzeba ją zmienić. Nie wiem kiedy, ale musimy ją wymienić. Długo? Grzegorz, ty wyjeżdżasz na długo czy nie? No, Na nocniki. Właśnie, gdzie cię, słuchaj, powiedz, gdzie cię można spotkać w ten weekend? Ale do Pisarzowic można pojechać w niedzielę. No. Możecie przyjechać, no. Dostaniemy zniżkę na popcorn. Niedaleko, tak. Nawet za darmo wam. Grzesiu będzie kręcił lody. Będę jechał specjalnie. Watę. O, Tam obawiam się, tam watę. browar będzie szedł przede wszystkim. Byłem tam na kilku festynach. Tak? Nie wiem, czy to akurat oni robią Dzień Dziecka, więc... Nie ma znaczenia. Nic mi nie przeszkadza. Nie, no to już lubię tą imprezę, bo byłem na takiej imprezie. I wyszło się Grzegorz lubi takie imprezy. Ale nie lubię. Słuchaj, piwo Piwo się skończy po 3 godzinach. Słuchaj, piwo w sprayu jakbyś miał, coś, jakąś nowość. Nie pod dobre, kątem nie? alkoholu, tylko to wtedy Trzeba jest było to patentować. luzacka impreza, tak? Nie jest Dzieci się luzacka. bawią, a tato sobie piwko wypije. Panie, Żeby jedno. to nie jest luzacka impreza, Tak, tylko to już jest potem patologia. Dzieci się zabijają, a tatuś dalej piwko pije. No. Do wzorce, bo to pozytywne, znaczy to nie pozytywne wzorce Negatywne. nabiera od małego. Bez przesady. No. Zobacz, nie pije. Teraz. Że ja nie piję, No. bo nie oglądałem jak ty piłeś.
Wiesz co, to w dwie strony może pójść. Albo dziecko pójdzie w alkohol, albo będzie Albo miało tak, totalne się obrzydzenie. No. Jak się tak napatrzy, jak tato pełza. Prawda. Pełzak. Pełza się nie pełzałem. Dobra, my tutaj przykręcamy, bo chcę sobie przejażdżkę Przypomniał się zrobić. wierszyk o kałuży. No. Na podwórzu jest kałuża. W tej kałuży ktoś się nurza. Nie, coś się nurza. Hipopotam zapytacie? Nie, to tato po wypłacie. Nurzałeś się? O, musimy... Janka musimy nauczyć. Dawaj tu Janka, nauczymy go wierszyka. Nie, Powie dobrze, pani że, w przedszkolu. dobrze, że ja już wszystkie odizolowałem się od kolegów, kurczę. Zaraz Janka skołczuje. Dzieci, nauczę was wierszyka. Testowo kamerka jest już, pytaliście się ostatnio tutaj się widzowie pytali, jakie okulary noszę, a to takie jato są, widziałeś? Jato ochronne, ale jest gumka. Superowe są. I dają czadu. Są też chyba wersja jest ciemna, przyciemniana. Najlepiej było jakby miały wymienne szybki, ale i tak jest bomba. Na motocykl ekstra. Właśnie No. fajnie, że są na gumce, to z boku nie podwiewa. Tak, dokładnie, i że tutaj nic nie wieje w oczy. Zobacz, usiądź teraz, bo tutaj testujemy. Ja w ogóle Ci teraz pokażę, bo dzisiaj jest odcinek z Sokołem, bo prezentuję Sokoła, ale części, ale tutaj też coś... Zobaczymy, jak to wygląda za Ciebie. Czekaj, ja dam jeszcze troszeczkę do góry. Nie da, to już jest... Można tak. A to już jest na maksa. Tu jeszcze, o tak. Do przodu się popatrz, nie, do przodu. Bo tu patrzę, jak będzie podczas jazdy. Tamtą, dobrze. O, i ja teraz widzisz, dzięki temu powinienem być w zasięgu kamery. Sprawdzimy też, czy... Można było zobaczyć Marcina sprężyste O. poszlaki, jak zasiadał na motocykl. Wczoraj byłem w Primarku, widziałem je kurtki takie jeansowe, trochę większe, bo ta się nie zapina, a muszę sobie zrobić Czemu? nową kamizelkę, bo ta jakaś, nie wiem, skurczyła się w praniu. Tak, w złej temperaturze prana. Podpompowałeś? Fajne były kamizelki w Harley'u, wiesz? Tak? Nie wiem za ile, Jeansowe? ale tam teraz ta przecena jest. I Ale to ja kamizelki wiesz, były jak chcę bomba. sobie Easy Ridera naszyć, to byłaby lipa. To. Głośny wydech to fajna sprawa, ale jak się ma drugi motocykl. Pamiętam, że bo jechałem, to sąsiadom odpalało alarmy na ulicy. Wtedy mnie to bawiło. Ale był po dylaku na gołych rurach. O, ale fajnie odkręca. Marcin miał branie. No, chyba okej nagrywa. Nagrywa na pewno okej. Z jazdą. Jezu, tak szybko. Słychać silnik, ale nie jest wkurzające i irytujące, bo to jest kwestia wieku, ale naprawdę doceniam ten seryjny tłumik. Może odrobinkę mogą uwolnić powrót awansa. Ale takie jak Marcina, 500 km ja wybrali. Jest dookoła. To zawracamy, czy Jeszcze kawałek, przejedźmy Może się na do końca, port, bo się co? fajnie jedzie. jedziemy tam na port? Dobra. Woda jest idealna. Nie będzie. Mega wygodnie. Na wysokość kierownika,
prawo jest ten. Dobra, jedziemy. Przyjechałem tym motocyklem jakieś 500 mil, ale cały czas nie mogę zajechać z sterek. Po prostu może to wygląda fajnie, no nie wiem, sobie przenieć jednak na górę. Przejdę się patrzę pod panami. Jak ktoś ma długie włosy pod panami, to posłuchanie. A jak widać nie zasłania, mimo wszystko. Kierowski, lubiorny. Bomba. Słuchajcie, kukry, solidne kukry, zamykane. Fotografuję już koło na co dzień. Przez kuk będzie latać spały, więcej i tak dalej. To jest fajna rzecz. Tu mają jakiś laptopa zostawić. Zamykam na zamek. Jechał teraz do wody, to by była oglądalność. Jeszcze 2 metry do tyłu. Co? Nic, jakbyś tak jeszcze 2 metry do tyłu cofnął, to by było śmiesznie, jak cholera. No, na pewno. Super. Ale tak w ogóle sobie myślę, że można by tu robić jakieś spoty, takie spotkania motocyklowe na tym, nie? No. To jest fajna taka czasoprzestrzeń. O. Wczoraj widziałem ogromną ekipę, która jechała, ale ścigacze praktycznie Tak? same. A wczoraj chyba są spotkania w czwartku. Co było? Pod Milenijnym są chyba spotkania. A, tak. I wczoraj było Milą. też tam rajdu Koguta chyba spotkanie gdzieś tam na Młynie Słonkowice. Widziałem straszne ilości motocykli, nie wiem, ze 100 osób jechało albo Ale lepiej. myślę ty, jakbyśmy zrobili tu jakieś takie małe spotkanie? Możemy. Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić. Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić. No. Ale tu jest fajny temat, nie każdy wie, że tu jest tak. Tutaj często się jakieś samochody spotykają. Wędkarze na pewno się ucieszą, jak przyjedzie kilkadziesiąt Harley. No na pewno. Będziemy ryby płoszyć. O, ale super wyglądają, nie? I powiem wam, że naprawdę ja jestem cały czas do tej wysokiej kierownicy, bo jak nie miałem to też to, a widzę, że teraz ludzie hejtują sami, którzy nie jeździli, nie wiedzą za bardzo, a czy tobie mówisz, że tobie się nie za dobrze jeździ? Znaczy wiesz co, zaczynam się przyzwyczajać i przekonywać do wysokiej kierownicy, ale nie za wysokiej, to jest akurat. Bo nie wiem, no To bardziej musi sam być rozmiar, dopasowana właśnie tak, żeby były ramiona gdzieś na tej, nie? To nie tak, że ten up and hanger. Kiedyś tak, Budzik miał kiedyś takiego, nie? Że tam ręce w górze i wiesz, i później musiał pewnie pół godziny przywracać krążenie krwi w rękach po trasie. Jeszcze jest okej, mnie tutaj trochę te lusterka na dole wkurzają, bo trzeba się przyzwyczaić, żeby się patrzeć pod pachą, a nie górą. No ale z kolei jakby się dało te lusterka do góry, to by taki może nieproporcjonalny trochę był. Super, patrz. Co się dzieje? Ciach. Nie? No widzisz. Nie? Te LEDy są bomba i naprawdę to fajnie świeci. No widzisz, ja muszę tam właśnie też wymienić na te LEDy, bo... I w ogóle muszę zatankować, bo widzę, że już mam rezerwę. Widzisz? No i ten też jest, słuchajcie, te dwa Harley'e są do sprzedania. Reorganizujemy kolekcję. Kilka lat już je mamy. Są zarejestrowane, opłacone, objeżdżone. Na ten motocykl będzie faktura. Aha, o, i tu jeszcze jest fakturka. To jak ktoś ma Rabat firmę, to sobie 23%, może tak. jakieś 500 zł VAT na pewno będzie. Może nawet ciutkę więcej. No i nie trzeba PCC No, procent, więc dodatkowa korzyść. i dodatkowy plusik, no. No motocykl ma wszystko zrobione co trzeba, bo nie wiem czy pamiętasz na początku jak jechałem, to kufer zaczął odpadać, był źle przykręcony. Kufer tak, ale pompka, bo to jest tak właśnie, że jak kupujemy, to zawsze coś jest. To nie ma tak nigdy, że wszystko jest idealnie i zaczynamy jeździć, tylko jest lepsza cena. Tak, a pierwsze musimy tłumaczyć dokumenty, tak, bo jak kupujemy gdzieś sprowadzone, to jest takich dużo ofert, są tańsze te motocykle, ale musimy przetłumaczyć dokumenty, musimy to
objeździć, Jechać sprawdzić. ten motocykl na przyczepie, bo nie można nim wrócić na koła. Tak, to jest druga sprawa. No i to trwa też kilka miesięcy, bo jak nie wyjdzie żadna muka. Podstawowy serwis typu oleje i tak dalej, to są rzeczy, które trzeba zrobić. Kolejna rzecz, nie wiem, opona łysa, trzeba zmienić oponę. Każda ta pierdoła to jest masa czasu, tak właściwie, już pomijając kasę, której też trochę w to wchodzi. No i tak, pojechać zarejestrować, czasem się nie uda w pierwszym podejściu, kolejka. No, ja miałem wczoraj tak, że było tłumaczenie, tłumacz przysięgły bill of sale, czyli fakturę, przetłumaczył, że to jest umowa kupna-sprzedaży i pan mi nie chciał tego przyjąć, bo nie ma podpisów na umowie. Ja mówię, no ale to jest faktura, no ale na tłumaczeniu jest napisane, że to... No. I teraz trzeba nowe tłumaczenie robić, bo tam do kierownika wzywał jakieś, nie no to zawsze co jakieś są, zawsze coś tam musi być, nie? Niby te same dokumenty, urząd ten sam, a... Taka procedura realnie to są jakieś 2 tygodnie i dodatkowe 2 tysiaki. Nie ma bata, żeby nie weszły. No, No chociażby Jeep. Przyjechał Jeep w zeszły piątek. Tłumaczą się teraz dokumenty. Trzeba będzie zrobić przegląd. Auto trzeba załadować i pojechać je przejrzeć. No to już tydzień leci, nie? I tak naprawdę to auto za 2 tygodnie będzie cieszyć dopiero. no. A jeszcze w międzyczasie okazało się, że wyskoczyły wszystkie możliwe błędy, bo miał odpięty długo akumulator w czasie transportu na statku i trzeba będzie pojechać skasować, bo według tego, co wyświetla, to nie działa nic, czyli poduszki, układ ASR i tak dalej, to nic kompletnie nie działa. No i pewnie trzeba będzie to podpiąć pod komputer, pokasować i tak dalej. Znowu kolejny dzień jechać do fachowca, prosić go, żeby łaskawie przyjął. Masakra, no. Też do byle kogo się nie pojedzie, dlatego tak naprawdę... No czasami to tak jak ostatnio oglądałem ten odcinek Stradale, nie? Że oni ściągają auta, no mają je drogie, ale już jakby jest ten komfort, że kupujemy to auto, jeździmy. No i tutaj... Wiesz co, ta cena to niekoniecznie znaczy, że jest droga, bo też pytanie, tak, są 2 elementy, czas, tak, i pieniądze, które tracisz, załatwiając rzeczy, na których się nie do końca znasz i w związku z tym nie zajmujesz się swoją korową działalnością, tak, tylko jakimiś pierdołami wokół. No tak. Później wychodzą niespodzianki, tak, może wyjść niespodzianka, tak naprawdę można mieć pecha i może przyjść jakiś wynalazek uszkodzony. W transporcie, jeżeli to zostanie uszkodzone, to wszyscy mają to w dupie. No, można się odwołać do dyrekcji dzwonków tramwajowych. Nie? Nikt Ale ci tak nie samo zapłaci. handlarze, jak jest na przykład uszkodzony, przychodzi coś tam porobione, a pamiętasz, jak żeśmy kiedyś mieli problemy, że tutaj coś odpadło nagle, Tak. tu coś ten i to... Pasuje jedno do drugiego, przyczepione jakieś części na sztukę. Więc tak naprawdę, słuchajcie, objeżdżony motocykl to jest 2 tygodnie zaoszczędzone i No, dlatego my jeździmy, cieszymy się i taki jest plan. Tak. Co jakiś czas tam jak kupimy coś nowego, to sprzedajemy te nasze starsze sprzęty. Dobra, teraz Mariusz, myślę, że jedziemy, bo to kolekcja już policyjna, nie? jest długi ten odcinek, już pewnie Kurczę, macie dość 15. takie- Nie, No stary, właśnie, jedziemy. jedziemy, nie? Obiecałem małżonce, że na obiad. Odpalaj ta swe motury! Dobra, wracamy. Ja już powoli też z Wami się żegnam. Muszę poskładać ten film. Napiszcie tam jakiś komentarz. Jak już mówiłem, jak jesteś nowy, to zostaw subskrypcję, żeby wiadomo, te wszystkie subskrypcje spowodują, że tutaj kanał się rozwija, że coś tam się dzieje, że są wyświetlenia. O, możecie gdzieś udostępnić. Będę chciał porobić troszeczkę takich filmików właśnie z drogi. No i z Sokołem jak najwięcej. I kolejna sprawa, dajcie znać, co na pomysł takiego, jeżeli tu jesteście z Wrocławia, może jakieś takie spotkanie właśnie motocykli dawnych, samochodów. Jakiś dzień można by tutaj zrobić na Janówku jakiegoś grilla. Matko, coś się stało.
odpoczywają, panie. Okej. No, my ostatnio jechaliśmy z Mariuszem, to pompowali, karetka pompowała kogoś. Później jak wracaliśmy, to niestety do worka tylko. Jest okej, jest okej. Kamerę teraz dałem nową wizję. Ciekawy jestem, czy to będzie nowe ujęcia, nowej perspektywy. Ale ja uwielbiam ten dźwięk, jak to odkręca się manetę. I ogień! No ale jak jedziemy sobie spokojnie, to mamy czas na reagowanie, tak? Nie zapierdzielamy bądź 200 na godzinę, tylko lelu po lelu, gdzie nam się nie śpieszy. Tutaj jest szeroki lacz w tym fanboyu, to jest wersja z szerokim tyłem. Dobrze trzyma drogi. Sprawdzam nowe ujęcia. No ale rolling też fajny. Rolling jest dobry, bo jest długa rama, także dla dużych facetów najwięcej ciekawej. Piękna sprawa. Cześć, serdecznie zapraszam na największy zlot motocyklowy nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. W tym roku od 15 do 18 sierpnia. Przez te wszystkie dni będzie masa koncertów na 2 scenach. Nocna parada motocykli, 2 dzienne pokazy, masa konkursów, atrakcji. Wszystko poprowadzi Krzysiu Skiba. Mam nadzieję, że spotkamy się w Łebie. Piaszczyste plaże łebskie czekają na motocyklistów. Łeba na te dni zamienia się na motocyklową stolicę Polski. Do zobaczyska!
Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!